Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 15. odcinek Fajterkowa, programu poświęconego grom z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś m.in. podsumowanie minionego weekendu z Tekken World Tour oraz analizy 3 zwiastunów z Tekkena 8. Zapraszam. You win. Niestety, z powodu problemów z lokalem, turniej Tekkena 8 w Poznaniu nie odbędzie się 27 stycznia. Organizatorzy ogłosili tę informację niedawno, ale zapowiadają, że nową datę poznamy w ciągu kilku następnych tygodni. You win. Po miesiącach rywalizacji Tekken World Tour 2023 dobiegł końca. W piątek odbył się turniej ostatniej szansy, który wygrał amerykański operator Jacka Joe Crush. W finale pokonał AK z Filipin, który po raz drugi był o włos od awansu do finałów. W sobotę rozegrano fazę grupową turnieju finałowego. Wyniki prezentują się następująco. Grupa A: Ulsan, Rangchu, Joey Fury, Joka, Super Akuma. Grupa B: Arslan Ash, Ao, Raef, Anakin, Kokoma. Grupa C: Lowhigh, John Ding, Atif, Book, Joe Crush. Grupa D: CBM, Ni, Daniel Mado, Chikurin, Tibetano. Największą niespodzianką tej fazy było odpadnięcie Atifa, zwycięzcy TWT 2022. W niedzielę rozegrano top 8, a drabinkę widzicie na ekranie. Stało się. Arslan Ash po wygraniu EVO Japan oraz EVO wygrał w końcu Tekken World Tour. Nie ukrywam, należało mu się. Tym, którzy powątpiewali, udowodnił, że jest najlepszym graczem ery Tekkena 7. Całe top 8 było bardzo emocjonujące, więc jeśli nie oglądaliście jeszcze, koniecznie nadróbcie. Link w opisie. Na koniec kilka słów o moim restreamie. Niestety udało mi się restreamować tylko piątek i część soboty. Internet padał mi wielokrotnie, przez co w dniu fazy grupowej poddałem się, żeby również Wam nie psuć doświadczenia. Mam nadzieję, że kolejne restreamy będą wolne od takich problemów. You win. Tekken World Tour 2024 rusza 13 kwietnia. Struktura będzie podobna do tego, co znamy z poprzednich lat. Turnieje rangi Master Plus, Master, Challenger oraz Dojo pozwolą na zdobycie punktów, które dadzą kwalifikację do finałów TWT. Dodatkowo tuż przed finałami zostanie zorganizowany turniej ostatniej szansy, czyli LCQ. Wszystkie turnieje dające punkty do rankingów będą turniejami offline. Do sumy punktów będą liczyły się najlepszy wynik turnieju Master Plus, 2 najlepsze wyniki Masterów, 3 najlepsze wyniki Challengerów oraz 4 najlepsze wyniki Dojo. Co odróżni ten sezon od poprzedniego? Turnieje Master Plus będą 2. Dotychczasowe Evolution w Las Vegas oraz EVO Japan, które odbędzie się w ostatni weekend kwietnia. Powracają rankingi regionalne. To osobna ścieżka kwalifikacji. Poza punktami do rankingu globalnego, gracze będą mogli zdobyć punkty do rankingu lokalnego. Liczyć się będzie aż 6 najlepszych turniejów Dojo. Pamiętajcie jednak, po wybraniu regionu nie będzie można go zmienić. Więcej informacji Bandai Namco poda wkrótce, ale już teraz wiemy, że czeka nas jeszcze więcej grania niż w minionym sezonie. You win. Podczas Tekken Talk poznaliśmy nowe informacje na temat Tekkena 8. Intro, które widzicie na ekranie, posiada wiele nawiązań do openingów z poprzednich Tekkenów. Co zauważyliście? Dajcie znać w komentarzu. W pojedynczej sesji Player Match Online będzie mogło się znajdować aż 17 osób, co na pewno pomoże w rozgrywkach online. Poznaliśmy też pierwszą z 4 postaci pierwszego sezonu DLC Tekkena 8. Do gry powraca Eddie. Na zwiastun z gameplayem jeszcze poczekamy, ale został zaprezentowany jego nowy design. Co myślicie o nowym wyglądzie Eddiego? You win. Jeśli nie wiecie, Panda niestety niewiele różni się od Kumy. W jej zwiastunie jednak zobaczyliśmy trochę akcji, których nie widzieliśmy u brązowego misia. DB1 ładowane 2 na bloku daje przewagę, dzięki czemu Panda wyprzedza Askę, trafiając ją na cecha nową serią DF1, 2, dwie ręce. Następnie Panda trafia Salmon Hunterem, jednak nie jestem pewien, czy w tej sytuacji jest gwarantowany, gdyż w zwiastunie Kumy nie było go po tej serii. Po tak zwanym Bear Jordanie Panda wchodzi do postawy HBS i ma przewagę na bloku. Kolejną przewagę robi sobie, ładując drugi cios z serii HBS DF1-2, co wcześniej nie było możliwe. Wyprzedza przeciwniczkę, trafiając WS4 na cecha, a na koniec trafia 1-2, które teraz przewraca. Co ważne, nic w tej akcji nie jest gwarantowane. Po zablokowaniu podcinki Panda kara swoim FF2. W powietrzu trafia U1+2, przechodzi do HBS i trafia HBS 1+2, które daje tornado.
po nim UF2 i twin pistony DF2, 1. UB 1+2, czyli stare góra 1+2, jest kancelowane i panda zostaje w HBS. Power Crash z HBS 3+4 przebija atak ASCII. Następuje przebicie balkonu, po którym panda trafia nową serią tył 2-2-1, która daje tornado. Juggla kończy D1+2. Przechodząc do seed, panda omija lowa od Xiaoyu. Turlając się, omija cios na high i wybija dzięki roll 2. Po hitburście trafia przód dwie ręce, doprowadzając do tornado, a na koniec kolejna seria ze zmienionym inputem QCF2, 1. Będąc w postawie, panda unika ciosu na high i aktywuje hit po HBS dół dwie ręce. Po daszu trafia hit smashem, który w tej sytuacji nie jest gwarantowany, więc dziwię się, że autorzy zdecydowali się na taką akcję. Power Crash z tył 1 przyjmuje na armorze dużo ciosów. Panda przechodzi do hit dasha i po nim wykonuje cios odróżniający ją od Kumy. Góra przód 3+4, czyli Shooting Star od Xiaoyu. Kończy go w postawie seed, z której turla się do przodu i trafia S-midem, który działa tylko w stanie hit. Roll 1 w tej sytuacji jest prawdopodobnie frame trapem, który pozwala na gwarantowany przód 2-1 po rozbiciu bloku. Po 1+2 zbiegu panda przechodzi do hit dasha, wykonuje tył 3+4, które daje tornado. Kombosa kończy tył 2-1, HBS DF1, chargeowane 2. UF2 na counter hicie kombuje się do Ragearta. Zwróćcie jednak uwagę, że aby Rageart trafił, panda musi podbiec do Xiaoyu. Wskazuje to na potencjalną różnicę w UF2 między Kumą a pandą. Panda jest najfajniejsza i nie przekonacie mnie, że jest inaczej. Chodźmy do kolejnego zwiastuna. You win. Pora na Alisę, która przeszła mały redesign. Wizualnie jest super. Według mnie zwłaszcza nowa fryzura daje radę. Po SS4 Lars backdashuje i blokuje dół 2-4. Wygląda na to, że dół 2-4 będzie miał mniejszą stratę na bloku, gdyż Lars nie może ukarać przez 12-klatkowe przód 2-4. Alisa za to rewanżuje się 12-klatkowym 2-2. Drugi cios z tej serii wychodzi tylko na trafieniu lub bloku. Przewaga i piły po WR2 na bloku. DS1 trafia, a Lars próbuje uciec backdashem. Alisa jednak ściga go i trafia dual boot przód 2-2, które jest odpowiednikiem Hellsweepa. UF3 Larsa zostaje zablokowane i ukarane przez DF2. Alisa wykonuje nowy cios UF1, który daje tornado i po którym dzięki F plus noga przechodzi do dual boot. Juggla kończy, będący attack throwem, dual boot przód 1. Po trafieniu DB3 Lars próbuje przebić ofensywę Alisy, jednak ta trafia go power crashem, który zamiast tył przód 2 wykonujemy jako góra tył 2. Na ścianie w tej sytuacji siedzi WS2, a potem przód 2, 3, 3. Dół 3+4, będące homingiem, juggluje. Alisa whiffuje pierwszym ciosem z serii 2-3-3, ale ostatni cios podbija na tyle wysoko, że może kontynuować dalej juggla. 1, hit burst, przód 4, 1, 4. Przód dwie ręce na CH daje plus 13, pozwalając na gwarantowanego 13-klatkowego naturala 3-2. Po hit dashu Alisa robi hit smasha, który w tej sytuacji można jednak zablokować. Alisa traci głowę dla Jacka, karając go 19-klatkowym hit engagerem 1+2. W stanie hit przechodzi do dual boota, nabija dużo obrażeń przez dual boot 1, a na sidestepie w prawo Jack jest łapany przez bodajże des przód 1+2. Des przód 2, 1-2 trafia na CH. Po hit dashu tył 2-3 daje tornado. Góra 1+2, czyli stare 1+2, prowadzi do wybuchu podłoża, który nie działa na wszystkich planszach. Po wybuchu Alisa trafia przód 4, które może wzmocnić just frame'em z 1. Tył 4 na CH daje stuna i pozwala na gwarantowanego Ragearta. W tym Ragearcie Alisa ponownie traci głowę. Nowe przejścia i przede wszystkim Hellsweep. Jak oceniacie nową Alisę? You win. Zafina ma coraz większe problemy z utrzymaniem mocy Azazela, co widać w jej designie oraz liście ciosów. Po WR3 Zafina przechodzi do postawy Scarecrow. Na bloku Kazuya próbuje ją przebić, używając DF2, ale Zafina wyprzedza go SCR DF4 na CH i kontynuuje gwarantowanym DF1 z Mantisa.
Po zablokowaniu DB3 Kazui, Zafina kara go 12-klatkowym WS3. Przychodzi do Scarecrowa i robi Scarecrow tył dwie ręce, które, ku uciesze wszystkich przeciwników Zafiny, można robić teraz tylko z tej postawy. WR1+2 trafia i na gwarancie pozwala na Tarantula DF1. Hellsweep jest karany WS1-2. Juggle jest kontynuowany przód 2-3, Scarecrow DF1 z Tornado. Na koniec klasyk, czyli tył 1 z Just Frame'owym 1+2. FF2 wrzuca na ścianę, a gwarantowane przód 4 przybija ją. Akcja jest kontynuowana WS2 z Tornado i serią tył 4-4. Zafina przechodzi pod hajem, trafia DB dwie ręce, uzyskując Tornado. Wykonuje Hit Bursta, trafia przód 2-3, Scarecrow 2+3, z czego ostatni cios dostępny jest tylko w stanie hit. Przeciwnik jest zestunowany i trafiony na gwarancie tył 3. Przód 3, Scarecrow 2-1, Hit Dash i na koniec Hit Smash. Hit Engager DF4-1, dół 3, WS3 z przejściem do Scarecrowa, a na koniec Scarecrow DF1, które w stanie hit jest Power Crushem. Zafina sidestepuje hopkicka Claudio w swoje prawo i wpaniuszuje przód dwie ręce. Po hit dashu juggluje UF1, przód 2-3, Scarecrow 4, Tornado 3, Scarecrow 2-1. DF2+3 na trafieniu stanuje i na gwarancie daje Rage Arta. W trakcie animacji Rage Arta Zafinie pomaga wspomniany wcześniej Azazel. You win. Znamy już niemal wszystkich graczy, którzy wezmą udział w Capcom Cup X. W minioną niedzielę w finale US Canada Midwest zmierzyli się NuckleDu oraz Bananaken. Zwycięsko z tej walki wyszedł NuckleDu i to on już za miesiąc będzie jednym z 48 graczy na Capcom Cup X. You win. W dniach 27-28 stycznia w Krakowie odbędzie się organizowane przez lokalną społeczność wydarzenie z okazji premiery Under Night in Birth Sys Celes. Uczestnicy turnieju dla początkujących będą mogli wygrać kopię gry, a ci bardziej zaawansowani mogą liczyć na darmowe freeplaye. Liczba miejsc jest ograniczona, więc odwiedźcie podlinkowany w opisie Discord KRK FGC, żeby się zarejestrować. You win. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do następnego. Cześć.